Opowieść o husarii w czasach odsieczy wiedeńskiej, uzbrojenie, wyposażenie, skład społeczny. Husarze imć Polanowskiego. Aleksander Polanowski był zawodowym oficerem, pułkownikiem, chorążym wielkim koronnym i stolnikiem. Uczestniczył w walkach podczas powstania chmielnickiego oraz sławetnej wyprawie Czarnieckiego do Danii. W obronie Rzeczpospolitej gromił Moskwę i kozaków. Towarzyszył Sobieskiemu w wyprawach Podhajeckiej i na Czambuły oraz zwycięstwie chocimskim. Współpracował ściśle z hetmanami Czarnieckim, Lubomirskim i Sobieskim, będąc jednym z najlepszych oficerów armii koronnej pod koniec XVII stulecia. Stronnik hetmański podczas elekcji Jana Sobieskiego w roku 1674, poseł na Sejm, nieustraszony w boju, cieszył się uznaniem przełożonych oraz szacunkiem podkomendnych. Był utalentowanym dowódcą jazdy, który odegrał istotną rolę w dziejach wojen polsko-tureckich. W trakcie wyprawy wiedeńskiej był dowódcą husarii królewskiej. Z powodu choroby nie uczestniczył jednak w decydującej bitwie. Musisz, waszmości, wiedzieć, jak walczy husaria. Chorągiew husarska zawsze atakuje w zwartym szyku co najmniej 3 szeregami, które nazywamy skwadronami. W pierwszym szeregu walczą zawsze towarzysze, znaczy szlachcice. Używają przy tym drąga drewnianego, długiego na 20-25 stóp, zwanego dzisiaj kopiją, ale za króla Jagiełły drzewem. Kopija owa posiada na końcu mały grot, a sama kopija kruszy się już w pierwszym starciu. W drugim i w trzecim szeregu jadą pachołkowie, alias czeladnicy, nasi pomocnicy, walczący pałaszami i bandoletami, długą bronią palną. Chorągiew po przejściu pierwszych szeregów nieprzyjaciela zawraca rumaki na zadzie i wraca na pozycje wyjściowe chorągwi. Tam czekają pacholikowie z następnymi kopijami, które zostały skruszone w pierwszym starciu. Czasami też trzeba wymienić postrzelonego konika. Tym zajmują się podjezdkowie. Jeżeli nie ma kopii, chorągiew szarżuje drugi raz, dzierżąc w ręku koncerze, hanczary, granaty czy też pałasze. Owa broń bardzo dobra jest i przydatna w pościgu, kiedy to łby rozbijamy i tniemy po plecach przeciwnika. Gdy towarzysze husarscy trafiali na opancerzonego nieprzyjaciela, na przykład turecką ciężką jazdę sipachów, wybierali broń obuchową, młotki, czekany czy nadziaki. Służyły one do kruszenia zbrój, tarcz i kolczuk. Często owa broń obuchowa posiadała ukryte w trzonie pistolety, z których rażono przeciwnika z bliskiego dystansu. Dziś nazywamy to uzbrojeniem kombinowanym. Gdy chorągiew husarska natrafi zaś na lekko zbrojnego przeciwnika, jakim są Tatarzy albo Wołosza, wtedy bierzemy się do szabel. Tu wielce przydatną jest sztuka krzyżowa staropolska, którą to każdy z husarzy winien znać, albowiem od młodu przysposabia się pod okiem nauczycieli, preceptorów, od szermierki do właśnie sztuki krzyżowej. Owi preceptorzy z reguły są to starzy wojacy na łaskawym chlebie swych dawnych towarzyszy broni, a wdrażających młódź szlachecką do szermierki, łucznictwa, strzelectwa, wszelkiej wojaczki, jako i łowów. Ostatnią naszą bronią husarską są pistolety, samopały, które wozimy w olstrach, specjalnych futerałach troczonych przy przednim łęku siodła. Owe pistolety z zamkami niderlandzkimi, nakręcane specjalnym kluczykiem, same palą nawet i podczas deszczu. Jeno trzeba pilnować, aby nie zamoczyć zamka, bo prochy często zamakają podczas deszczu. Owe pistolety są niezmiernie drogie, ale każdy husarz musi obowiązkowo je posiadać. Czeladnicy husarscy posługiwali się bandoletami, które nosili na specjalnych pasach, nazywanych bandolierami.
Bandolet był to krótki muszkiecik, zazwyczaj z zamkiem niderlandzkim. Te muszkiety wykorzystywano częstokroć w bojach z Tatarami, którzy, jak wspominano, na palbę byli mało odporni. Pistolety i bandolety były przydatne także w pościgu za uchodzącym przeciwnikiem.